Ok, kolejny etap to wyczyszczenie wszystkiego, co mamy do wyczyszczenia. Więc tak, tu mamy śruby. Będziemy czyścić pokrywy, rockersy. Ja to po prostu wysprajuję zmywaczem do hamulców w misce, przetrę szmatką, znowu przesprajuję i wtedy myślę, że będzie temat czysty. Zresztą pokażę Wam to później. Czyścimy pokrywki od dołu. No tutaj sporo jest syfu. Znaczy u mnie nie akurat, ale to musi być wszystko tip-top. Tak samo wszelkiego rodzaju pozostałości po uszczelkach usunę. Wszystkim tym się zajmiemy. Tak, jeszcze sugestia. Ja sobie tak zrobiłem. Tu mam oznaczenie cylinder tylni i cylinder przedni, żeby się po prostu nie gubić w tym wszystkim. Oczywiście wszystkie śruby trafią na konkretne czyszczenie. Zaraz tu sobie zmontuję jakąś tam druciaka, żeby to ogarnąć i wrócę do Was, jak będę miał to ogarnięte. Ok, wracając do tego czyszczenia jeszcze. Temat jest taki, że tutaj również trzeba pousuwać pozostałości po uszczelkach, które były. Akurat ja tu miałem stary typ uszczelki, więc nie mam takiego problemu, ale wiem, że zdarza się, że tutaj jak ma się te nowe odmy, bądź te, które miałem żeliwne korpusy i jest tutaj ta uszczelka, zdarza się, że ona się przyklei i nie ma jak jej po prostu wyjąć stąd. Wtedy trzeba wypchnąć te wałki, wyjąć tego rockersa, nazwijmy to, i wtedy można tu się nożykiem dostać, żeby to wyskrobać. A tymczasem ja po prostu wezmę sobie oczywiście naszą tutaj widzicie, ja miałem inną uszczelkę zupełnie, ale też zostawiła po sobie ślady. Jak to zrobimy, będzie ładnie, pięknie. Nowa uszczelka, mamy wtedy pewność, że będzie przylegała jak się należy, bez żadnego syfu. To będzie wtedy szczelne. Wszystkie miejsca właśnie, gdzie śruby i uszczelka jest, muszą być czyste po prostu. Tak to działa. Kolejną bardzo ważną rzeczą, którą trzeba zrobić, jest wyczyszczenie zarówno w korpusie, jak i tutaj w rockersie tych wszystkich powierzchni, które tak naprawdę są obrobione i dotykają jedna do drugiej, żeby to przylegało równo. Wszystkie te powierzchnie pod śrubami też muszą być czyste. Oczyścimy to, żeby to ładnie tutaj nam dopasowało się do tych obrobionych powierzchni tutaj w korpusie, ładnie przylegało. Tak samo oczyszczenie dołu tutaj jest bardzo ważne, ponieważ to wszędzie dotyka tematu uszczelki i trzeba to wyczyścić i tak, żeby było tip-top. No to biorę się za robotę. Nie będę już tego nagrywał, no po prostu musicie poświęcić trochę czasu i to ogarnąć. Trzeba to zrobić, żeby było wszystko ok. No. Ostatnim razem tego nie zrobiłem i widzicie, i wracam do tematu. No. Człowiek się całe życie uczy czegoś. Dobra, starczy tej filozofii. Tak jak mówiłem, to samo oczywiście robimy z pokrywką. Tutaj jeszcze widzę ślady. Będziemy to czyścić. To samo zrobimy z pokrywką. Tą dolną powierzchnię trzeba
ogarnąć z resztki uszczelek. Właściwie najpierw ją muszę wypłukać. Oczywiście to samo robię z pokrywką. Usuwam wszelkie ślady po uszczelnieniach, ślady oleju. Coś, jakieś przypalenia, tu musi być. Powierzchnia naprawdę spoko. To jakiś każdy Loctite, no. Szok. No, tu jakiś wżer. No, coś pacno. Jest dużo pozostałości po uszczelce, która tu była wcześniej. Teraz będzie wszystko ładnie, pięknie, bez szpar. Tak samo. Jeszcze słuchajcie. Teraz wam powiem, o co chodzi. Sprzęta. Oczywiście bardzo ważne jest też wyczyszczenie gwintów, które są w tym korpusie. Sporo syfu, ale to da radę. Tutaj... Co tam? Przepłukałem trochę. Przedmuchałem, żeby widzieć w ogóle, co jest grane, bo to wszystko w tłuszczu w oleju pływa. Dobra. I czyścimy dalej, tak żeby nie było śladów specjalnie. Gdzie tu widać, gdzie była uszczelka. Więc ma być tak, żeby nie było widać. Co jakiś czas trzeba też przeczyścić podkład. Ja sobie tekturę położyłem, żeby to przedmuchać i nie zgarniać tego brudu później. No, taka to praca. Gdzie nie gdzie widać już ten to pozostałość po starej uszczelce. Taka robota. To samo z drugim. Ok, jedziemy dalej. Chciałem sobie zrobić kawkę. Pamiętajcie, jak coś robicie, żeby czasami zerknąć na zegarek i coś zjeść. Też musiałem małą przerwę zrobić. Tu już mam wyczyszczony przedni cylinder. Ogarnięte jest wszystko. Tu rockersa już mam wyczyszczonego. Później wszystkie śruby trafią na szczotę drucianą. To jak przemyłem trochę zmywaczem, to też się okazało, że syf na nich, jak nie wiem, wszystko na druciak. Dobra, teraz czyszczę tą pokrywkę. To jest ta przednia, zobaczcie ile tutaj jeszcze bałaganu. Chyba nigdy tu nikt nie zaglądał, nie? Teraz to ogarniamy. Czyścimy ładnie, płuczemy wszystko. Ja tutaj sobie taką miskę ogarnąłem. Pryskam zmywaczem i sprężonym powietrzem. Ok, działam. Dobra, słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna uwaga dotycząca śrub. Momencik, bo zaraz wystygnie. Zdrówko. Dotycząca śrub. Śruby, które trzymały dolnego rockersa, ja sobie tutaj osobno odłożyłem, mają taką samą długość jak śruby
które trzymają górną pokrywkę. Są takie same, ale spójrzcie na łebki. Jedne są czyste, drugie są brudne. Te, które są na zewnątrz, oczywiście są brudne i należą do górnej pokrywki. A te z czystymi łebkami to są śruby, które były wewnątrz komory i chyba nic złego się nie stanie, ale pilnujmy tego, żeby te śruby wracały na swoje miejsce. Nie chcecie jakiś dodatkowy syf, żeby Wam się dostał do silnika, bo gdzieś tam się zapodział. Także ja z tej śruby do środka przykręcą dolną pokrywkę. Ta już jest wyczyszczona ładnie. Nowencja. Przykręcą dolną pokrywkę. A te śruby, które mają brzydsze te łebki, umówmy się, przykręcą pokrywkę górną. Dobrze, teraz zajmę się właśnie jeszcze dokładnym wyczyszczeniem tej pokrywy. Pamiętajcie oczywiście, że tutaj też są dwa rodzaje śrub. Śruby krótkie, które przychodzą tutaj na tą chudszą stronę, low side nazwijmy to, i śruby długie, które przychodzą na tej stronie, gdzie pokrywka jest wyższa, ona jest high side po angielsku. Wszystkie śruby trafiają na szczotę drucianą. Wyczyszczę tutaj pokrywkę z resztek uszczelki. Długo nie poleżała, ale mimo wszystko chcę, żeby to było wszystko oczyszczone. To samo zrobię z drugą pokrywką i wrzucę, jak będą już śruby ogarnięte. Z racji tego, że nie mam narzędzia, to muszę się posłużyć ręcznym narzędziem. Robi to dobrą bardzo robotę. Gwinty będą czyściutkie. Będzie w tym dużo pracy, ale warto. Później oczywiście wszystko pójdzie na zmywacz i dmuchanie. No dobra, jestem jakieś, Boże, z 1,5 godziny później, może godzinę, nie wiem. Słuchajcie, ogólnie tych wszystkich śrubek będzie ze 32 sztuki, a jak weźmiemy pod uwagę to jeszcze od odpowietrzenia, to by się zrobiło 36. I teraz powiem Wam tak, o ile zanim trafiły na druciaka, to łatwo je rozróżnić, tak po czyszczeniu powiem szczerze, że można się pomylić, która jest z, nie wiem jak to, która jest z pokrywki, a która jest z wewnętrznej, tej dolnej pokrywki. Dlatego pilnujcie tego. Odkładajcie na miejsce, odłóżcie osobno. Ja to sobie specjalnie osobne magnesy przygotowałem na to. Śruby są po czyszczeniu w takim mniej więcej stanie. Dostałem parę razy w głowę takim zaschniętym Loctitem. Naprawdę było tego tutaj trochę. Teraz są praktycznie do zera wyczyszczone, na ile mogłem. Później po szczotkowaniu spryskałem je zmywaczem do hamulców i przedmuchałem. Wtedy i Loctite tu będzie trzymał i tak dalej. A jak macie pozostałości, to jest ryzyko, że to nie złapie, a jeszcze co gorsza przekłamie moment. Zawsze myślałem, że te śruby to są czarne od tego. Od korpusu tego Rockersa, a one tak naprawdę nie są tak do końca czarne. Nie wiem, czy to będzie na filmie widoczne, bo tutaj problem mam ze światłem. No ale okej, też są wyczyszczone tip top. Także to odkładamy sobie tu. A to są te śruby.
Czyli tak. Pokażę Wam na tylnym cylindrze. Mamy wyczyszczone śruby pokrywki wewnętrznej Rockerboxa. Mamy wyczyszczone rockersy same w sobie. Są zrobione na nóweczkę. Skupcie się na tych powierzchniach przylegających, tak jak już mówiłem. Mamy wyczyszczone śruby, które to trzymają. Mamy wyczyszczoną ładnie pokryweczkę. Wszelkie pozostałości to zostały usunięte i również wyczyszczone pokrywki górne. Teraz możemy przystąpić do dalszej części zabawy, czyli montażu tego wszystkiego. Mam nadzieję, że pójdzie nam to sprawnie.